Tutaj co widzimy, to mamy wykop początkowy, w którym została zainstalowana nasza hydrauliczna maszyna przyciskowa. Projekt od fazy projektu po samo wykonanie jest to nasz własny autorski projekt. Maszyna jest tanią alternatywą dla urządzeń typu świdry lub typu kret. Jej główną zaletą jest to, że tej maszyny nie można zgubić. U nas jest podstawa, którą montujemy w ziemię, podłączamy do niej agregat hydrauliczny lub mini koparkę na zasadzie szybkozłączek. Pracuje samo łoże, które tutaj widzimy poniżej, przeciska nam żerdzie. W momencie, kiedy przeciśnie żerdź na odległość 1,25 m, w tym momencie uruchamiamy bieg wsteczny, cofamy całe łoże, dokręcamy następną żerdź i tak aż do momentu, kiedy wyjdziemy w punkcie docelowym, tam gdzie została wbita tyczka geometryczna. I teraz, gdy już mamy włączony agregat hydrauliczny, wystarczy uruchomić bieg do przodu i łoże zacznie nam wsuwać kolejną żerdź za żerdzią, aż do momentu, kiedy dotrzemy do punktu docelowego. W tym momencie kolega już rozpoczął pracę i za pomocą biegu uruchomionego w przód zaczyna już wpychać pierwszą żerdź w glebę. I kiedy maszyna już dojdzie do końca, kiedy już dalej nie można wepchnąć żerdzi, należy dać bieg wsteczny, przesunąć o jeden bloczek, co pozwoli nam dalej wprowadzać żerdź w ziemię. W tym momencie kolega tutaj cofa całe łoże, cały wózek, aby zablokować znowu bloczkiem. Teraz już kolega zablokował bloczkiem ponownie, daje bieg w przód i całe łoże ponownie idzie nam do przodu, przesuwając się, wpychając tą żerdź do gleby. Teraz kolega Cyprian za pomocą przyrządu geodezyjnego sprawdza celność, którą ustawiliśmy wcześniej. Bardzo ważne jest, żeby tą celność sprawdzić 2 lub 3-krotnie nawet przy wbijaniu pierwszej żerdzi. Jeżeli pierwsza żerdź wejdzie prosto, to każda kolejna już będzie wchodziła za nią w wyznaczonym kierunku. Teraz znajdujemy się przy wykopie końcowym, w którym została zamontowana tyczka geodezyjna. Kolega za pomocą tego urządzenia namierza czubek tej tyczki. Jeżeli urządzenie geodezyjne, które trzyma w dłoniach Cyprian, pokrywa się z tyczką, to znaczy, że przecisk wyjdzie nam idealnie w tym miejscu, w którym zainstalowana została tyczka. Taka prawda jest. A dobra. O, idzie. No już się gleba kruszy, nie? Już zaraz będzie wychodzić. Nie, to jest, tak? Jeszcze pół metra zostało. Teraz za chwilę będziemy świadkami, jak nasza maszyna za pomocą głowicy pilotującej przyciśnie się do przycisku końcowego. Teraz już możemy zaobserwować, jak idzie, dokonuje się przycisk za pomocą głowicy pilotażowej. Teraz w tym dole widzimy tutaj, że wyszła głowica pilotująca. Będziemy odkręcać głowicę pilotującą, zakładać na nią głowicę poszerzającą, za którą tutaj możemy już wciągać albo rurę PCV, albo przewody elektryczne, w zależności od tego, jaką będziemy mieli potrzebę. Teraz w dłoni trzymam głowicę pilotującą, która przeciskała nam otwór pierwotny, a teraz zastąpimy ją głowicą poszerzającą, która już będzie mogła za sobą wciągać rurę PCV lub inne głowice mniejszej średnicy, które mogą za sobą wciągać światłowody. Teraz widać, że w wykopie docelowym została zamontowana głowica poszerzająca. Zaraz kolega da bieg wsteczny. O, już w tym momencie uruchomił bieg wsteczny i maszyna teraz będzie nam rozwiercała przycisk pierwotny do dużo większej średnicy. Teraz jak wchodziła głowica poszerzająca, to istnieje możliwość, żeby do tej głowicy poszerzającej bezpośrednio przymontować rurę BCV lub rurę z kamionki. W tym momencie montujemy ją za pomocą stalowej linki i głowica poszerza nam otwór, a za poszerzonym otworem może już wchodzić bezpośrednio, być wprowadzana w otwór rura. W zależności od tego, jaką chcemy wykorzystać, taką możemy pod tą głowicę przymontować.
Teraz już widzimy ostatnią fazę tutaj dokonywania przycisku. Łącznie z żerdzią, kolega już tutaj cofa ostatnią żerdź, łącznie z żerdzią wyjdzie duża głowica, która rozszerzała glebę pod szeroki otwór, w zależności od tego, czy chcieliśmy podłączyć rurę PCV czy światłowody. Już jest ostatnia faza dokonywania przycisku. Wózek jedzie do przodu. Zaraz kolega na ostatnią głowicę założy bloczek, który zablokuje to. I cały wózek już teraz będzie nam w drodze powrotnej wyciągał żerdź razem z tą głowicą poszerzającą.